Witam serdecznie. Dzisiaj opowiem o świeciku kongijskim. Przepraszam bardzo, filmik o Razborze będzie w przyszłym tygodniu, z tego względu, że nie mam obecnie Razbor, więc potrzebowałem podjechać do Tomasa, ale no niestety nie miałem w tym tygodniu na to czasu zupełnie. Także o tydzień musimy to przesunąć. A teraz o świeciku. Świecik kongijski, jak sama nazwa mówi, pochodzi z Konga, a dokładniej z dorzecza rzeki Kongo. Po łacinie nazywa się Phenacogrammus interruptus. Ryby, które tutaj widzicie, są dziko ubarwione, ale można się spotkać w handlu z rybami nieco mocniej ubarwionymi. Są też ryby albinotyczne. Pokażę Wam, jak je karmię i wtedy mogę poopowiadać o nich. O. Na chwilę zatrzymam. Z przykrytą pokrywą nie szumi tak bardzo. Tak więc, jak już wspomniałem, rybki pochodzą z Afryki, z Konga. W tym dorzeczu Konga żyją sobie w różnych takich dopływach rzeki Kongo o wolno płynącej wodzie. Żyją też w jakichś rozlewiskach ze stojącą wodą. Ja z tego, co zaobserwowałem, widzę, że te ryby lubią nurt wody, więc nie do końca zgadzam się z opisami, że lubią spokojny nurt wody. Obserwując te ryby, mogę powiedzieć, że raczej ustawiają się w miejscach, gdzie ten nurt wody jest wyraźny w akwarium, ale może nie taki najmocniejszy. Nie stoją tutaj przy filtrze, przy dżecie, stoją sobie zazwyczaj tutaj poniżej w roślinach. Jak widać, nurt wody nie jest problemem dla tych ryb, bynajmniej. Ryby wymagają wody o pH od 6 do 8. Tutaj u mnie mają około 7. Może ciut więcej, może ciut mniej. Jeżeli chodzi o twardość, ja tutaj mam 300 ppm, jeżeli chodzi o TDS. GH powinno być około 8, KH pewnie między 2 a 4. Te ryby trzymam akurat na odstanej wodzie z dodatkiem takiej kranowej, którą tutaj mam, z dodatkiem odpadu, także jest ciut twardsza niż ta moja kranowa. Ten zbiornik, jak widzicie, ma dużo roślin, co jest wymagane w hodowli tych ryb, przy czym ryby namiętnie obżerają rośliny. Dodatek karmy roślinnej nie zmienia tego faktu. Ja zazwyczaj daję tutaj bardzo dużo rzęsy wodnej. One już w ciągu 3 dni wyjadły całą porcję. Zazwyczaj jest tutaj trochę ciemniej, ponieważ cała ta sekcja, na przykład tutaj jest przykryta rzęsą. No ale dzisiaj do filmu nie karmiłem rzęsą. Zrobię to wieczorem, jak wrócę z dołu. O, widzę, że tu nam się odbija słońce. O, momento. Znalazłem miejsce, gdzie nie ma tych refleksów. Przepraszam. Co do karmienia, no to właśnie ta karma roślinna jest istotna, u tych ryb dosyć. Te wszystkie wrzery, które tutaj są na anubiasach, poobżerane liście, tak jak na przykład ten nowy, nic na to nie jestem w stanie poradzić, po prostu ta roślina im smakuje.
rośnie w naturze, gdzie występują te ryby, w związku z czym no po prostu zjadają ją zwyczajnie. No i powiem szczerze, smacznego. Jakoś te anubiasy dają rady. Jest ich na tyle, że no, co któryś tam anubias z rzędu ma zjedzonego liścia, a inne liście powiedzmy, że sobie rosną w miarę. Bardzo ważnym jest, aby dawać tym rybom karmę zwierzęcą, mrożoną i żywą. Bardzo chętnie pobierają żywą karmę, jak i mrożoną. Trzeba przyznać, że te ryby są dość żarłoczne. Zjadają też karmę suchą, więc karmienie ich w akwarium nie nastręcza żadnych problemów. Jeżeli chodzi o obsadę, z jaką można trzymać te ryby, jeżeli miałyby to być ryby jakieś kąsaczowate, to muszą to być ryby o podobnym temperamencie. Oto mój kot, momento. No w każdym razie o karmie chyba wspomniałem, trochę mnie wybił ten kot z rytmu. Suchą karmę bardzo chętnie przyjmują. Ważne, żeby w tej karmie, kurczę znowu, ważne, żeby z tej karmie była duża ilość białka, inaczej będą obgryzać rybom ogony. Ach, o obsadzie mówiłem, teraz to już wspomniałem. No, a to jest właśnie powiązane też z obsadą. Raczej te ryby są dość agresywne, jak na ryby kąsaczowate. Dorastają też do stosunkowo dużych rozmiarów. Literatura pisze, że do 8 cm samce, a samice do 6 cm. No nie wiem, moje samice mają podobne rozmiary do samców. A największego samca oceniłbym na około 10 cm, a nie na 8. Także nie wiem, z czego to wynika. Jak widzicie, no ryby siedzą w nurcie wody. I uważam, że akwarium z nimi powinno posiadać dość wyraźny nurt wody. Tak jak to tutaj widać u mnie woda dość mocno krąży w akwarium. Także tutaj właśnie się nie zgodzę z tym. Co do obsady, to polecałbym albo jakiś inny gatunek świecika, na przykład świecika wielkołuskiego. Można też, tak jak ja, trzymać je z czerwieniakami. I tutaj widać moje sumy. Cynodontis, Lucipinis. Wszystkie ryby, które są obdarzone temperamentem i są podobnej wielkości, no i należą do kąsaczowatych, tych afrykańskich, będą się nadawać na pewno do takiego akwarium z nimi. Nie wiem, czy można je łączyć, tak szczerze mówiąc, z kąsaczami z Ameryki Południowej. Tak to jest nagrywać w domu. No dobra. Jeżeli chodzi o rozmnażanie tych ryb, no ja jeszcze nie próbowałem. Natomiast z tego, co dowiedziałem się, nie jest to zbyt proste. Problemem jest pleśnienie jaj tych ryb. Do tarła wybieramy jakiś zbiornik, o kurczę, jakiś zbiornik powiedzmy o objętości 100 litrów. Dajemy tam trochę roślin pływających, jedną, dwie kępy roślin, które będą gdzieś w jakiejś doniczce. Ewentualnie po prostu luzem tam będą pod wodą. Na dno musimy dać siatkę, jakoś oddzielić tą siatkę. Znaczy w ten sposób, że między siatką a dnem będzie powiedzmy 3-4 cm, ponieważ ryby zjadają swoją ikrę, no ale ikra opada dość szybko na dno i po prostu ta siatka uniemożliwi pożarcie jej.
Z tego co piszą, to tych jaj zazwyczaj jest między 100 a 200, ale może być nawet do 300, bardzo podobnie jak u czerwieniaków. Później trzeba uważnie obserwować te jaja, ponieważ bardzo dużo tych jaj pleśnieje. To jest główna przyczyna porażki. O, teraz trochę lepiej widać koloru moich ryb. To niestety wina światła dziennego i mojego aparatu. Te ryby są dużo bardziej kolorowe niż tutaj na filmie. No ale to trzeba ludzkim okiem patrzeć. O, może tam bardziej będę filmował. Ach, tam widać poduszkę. No, w każdym razie później, to znaczy po 6 dniach wylęgają się z tych jaj larwy. Larwy przez jeden dzień zużywają zapas z woreczka żółtkowego. No i następnie zaczynają pływać. Przez pierwsze dni karmimy jakimiś bardzo drobnymi mikropierwotniakami. No a później można podawać mikronicienie i larwy artemii, czy też solowca. Ogólnie rzecz biorąc uważane jest, że wylęk i odchów są trudne. Kiedyś chciałbym spróbować, warto by było. Ryby ponoć w dobrych warunkach żyją do 5 lat. Także myślę, że przed moimi jeszcze trochę czasu. Dość fajnie wyglądają. O, to takie typowe zachowania wobec samic i wobec innych samców. To zresztą ten największy samiec. O, i teraz widać naprawdę dobrze kolory. To jest ten największy mój samiec i myślę, że on ma z 10 cm. Także nie wiem skąd ta rozbieżność. Jeżeli chodzi o temperaturę wody, właśnie, bo o tym nie wspomniałem. Różnie tam podawane jest na internecie od 23 do 26, od 23 do 28 nawet. Ja uważam, że między 22 a 28 jest zakres, który ryby tolerują. No i optimum jest właśnie tak około 24. Taka bynajmniej temperatura tutaj się u mnie utrzymuje. Tutaj nie mam grzałki i na wiosnę było 22 stopnie. Z tego co obserwowałem, no, ryby zachowywały się dość normalnie. Także z tą temperaturą to też różnie tak trudno powiedzieć jak to jest na pewno, ale jeżeli będziecie mieć 24 stopnie, no to na pewno się wstrzelicie w każdy z tych zakresów. No, typowe takie zachowania to jest takie podskubywanie. Natomiast w obsadzie z takimi cholerycznymi rybami jak czerwieniaki naprawdę świetnie to wygląda i naprawdę widać, że te ryby dobrze się czują. Akwarium, w którym je trzymam, ma 1,20 m na 60 wysokości, nie 70 wysokości, to jest panorama i w najszerszym miejscu jest 50, boki bodajże są 40. O, ktoś to kiedyś liczył, około 400 litrów tutaj mam, przepraszam. No i taką objętość wody, znaczy no, minimalną objętość wody poleca się akwarium o długości metra. No, ryby intensywnie lubią pływać. O, tutaj dwa samce sobie pozowały przed sobą. One ustalają sobie hierarchię w ten sposób. Jakiś bujek takich kończących się jakimiś ranami albo tym podobne nie widziałem. Jedyne co właśnie to są takie wyścigi, pływanie razem wzdłuż siebie, kto się zmęczy pierwszy. O, ciekawe, że dzisiaj akurat właśnie tak się zachowują. O, i teraz fajnie wyglądały jego boki. No, naprawdę prześliczna ryba.
Od niedawna tak naprawdę mam te ryby, od kilku miesięcy zaledwie, ale jestem przeszczęśliwy. Zastanawiam się, czemu nie miałem ich wcześniej, ale może dlatego, że wcześniej preferowałem tylko takie małe naprawdę gatunki kąsaczowatych. Natomiast no, przyszła pora akurat na taki zbiornik i wreszcie doczekałem się na swoje świeciki. Polecam taką obsadę, naprawdę świetne ryby. Można je trzymać, tak jak mówię, z czerwieniakami. O, to jest dobra akcja teraz. No, te dwa samce są największe i ustalają sobie hierarchię. Wśród samit podobnie jest. Kurczę, nieźle to wygląda. Może uda się na nie zbliżyć bardziej. Normalnie bym już kończył ten filmik, bo już się nagadałem. Chyba wszystko powiedziałem z tych takich podstawowych wiadomości o tych rybach. Ale fajnie się ścigają teraz. No nic, będę kończył. To tyle na dzisiaj. Świecik kongijski. Za tydzień podjadę do Thomasa, to nagram ten odcinek o razborkach. Nie chciałbym kręcić na zasadzie takiej, że będzie jakieś zdjęcie i tam będę gadał jak w podcaście. Owszem, takie filmy też będę siłą rzeczy musiał kiedyś zrobić. Bo nie do wszystkiego jest dostęp, ale no, chciałbym jakieś ładne akwarium, gdzie są razbory takie wystawowe. Dlatego przyjadę się do Thomasa i myślę, że coś znajdę. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do kolejnych filmów. Wkrótce ukaże się druga część, co słychać w Fish Room. A na dzisiaj to wszystko. Cześć!